Street art to jest każda działalność, którą robimy na ulicy i zostawiamy po sobie, wykonana za pomocą środków artystycznych i z takim zamierzeniem, żeby zwracać uwagę przechodnia, żeby wzbudzać w nim jakieś emocje, jakieś myśli, żeby go zaciekawić i zainteresować. Street art nie musi się podobać i nie musi być ładny. Ważne, żeby zwracał uwagę. Jakie są formy street artu? Mogą to być wielkie murale, mogą to być małe wlepki, mogą to być magnesy, jakieś interwencje ceramiczne między cegiełkami. To mogą być też pastapy, czyli takie wydruki na cienkim papierze, które są przyklejane klejem do ściany. I właściwie wszystko, co sobie ludzie wymarzą, bo niektórzy nawet zostawiają klocki Lego czy kawałki skrabli. Dlaczego street art jest fajny? Moim zdaniem dlatego, że jest dla wszystkich. Jest otwarty, jest za darmo i można go spotkać wszędzie, tylko trzeba chcieć. Trzeba wytężyć swoją uwagę czasami, żeby dostrzec małe rzeczy. Ja uważam, że street art może robić każdy, kto chce. Kto czuje się na siłach, kto bardzo chce coś przekazać i bardzo chce zostawić na ulicy coś po sobie. Oczywiście chciałabym, żeby ludzie robili street art z taką intencją, że to jest art, że to jest coś, przy czym się staramy, żeby to wyszło fajnie, a nie robimy tego z zamiarem, nie wiem, obrażenia kogoś, czy po prostu zepsucia komuś budynku, czy widoku na ulicy. Najbardziej w street arcie lubię malowanie sprayem. Po prostu uwielbiam malować sprayem, sprawia mi to super przyjemność. To, co ja robię, jest tak na pograniczu street artu i graffiti, bo graffiti to są głównie litery, ale zdarzają się też charaktery, czyli postacie. I moje ulubione postacie to jest żylak, czyli różowy stwór, którego można spotkać w bardzo wielu miejscach na Pradze i nie tylko. Są też brejniaki, gówniaki, palcowiaki, marchewiaki, chmurniaki. Jest to cały gang obrzydliwiaków. I to są takie moje postacie, które maluję. Teraz oprócz tego, że chodzę i maluję, zajmuję się też tym, że zarażam tym innych. Bo właśnie moja przygoda z malowaniem zaczęła się od warsztatów dla dzieci. Pracowałam w grupie pedagogiki i animacji społecznej tutaj na Pradze i miałam taką grupę 12-13-latków, chłopaków ze Szmuleks. No i moi koledzy z Flebnetu zaprosili nas na warsztaty właśnie street artowe i graffiti, podczas których chłopcy uczyli się technik różnych street artowych, a ja nauczyłam się najwięcej i zaczęłam właśnie to robić. Moje graffiti teraz złazi ze ścian i przybiera formy przestrzenne. Zaczęło się od tego, że w zeszłym roku pan Szymon, mój przyjaciel, zaczął szyć i konstruować żylaki przestrzenne z materiału. Można je zobaczyć na przykład na 11 listopada w instalacji Rozchmurz się. Teraz wspólnie robimy żylaki na takich dyktach, są tam też chmurniaki i marchewiaki. One są malowane, wycinane, dykty są w ogóle wszystkie z recyklingu, znaleźliśmy je na śmietniku na Inżynierskiej, polecam. I pojadą z nami na hipisowski festiwal, gdzie będą częścią dekoracji. Mam nadzieję, że potem pojadą z nami dalej i że będą się też tam podobały uczestnikom tego festiwalu, że wprowadzą pozytywny klimat. Zachęcam Was bardzo do przyjechania na Pragę. Nie ma się czego bać. Jest tu bardzo fajnie, kolorowo, ludzie są spoko. Jest dużo świetnego street artu i warto teraz łapać ten klimat, który tutaj jest, dopóki jeszcze nie jest drogo, dopóki wszystko nie jest skomercjalizowane i jest tu miejsce na taką oddolną twórczość, którą można podziwiać i którą można robić i do tego bardzo zachęcam.
też.